Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hejka. 4 rano, jesteśmy w Varanasi i ruszamy na zwiedzanie. Pierwszy przystanek, rejs po Gangesie i wschód słońca. Wychodzimy z naszego hotelu, rybki są. No a my cóż, wsiadamy do samochodu. Thank you. Wsiadamy do samochodu, jest nasz pan kierowca. Good morning. I jedziemy na wybrzeże. O tej godzinie miasto jeszcze śpi, także jest zdecydowanie mniejszy ruch. Dzięki temu jest ciszej. Nie ma tylu klaksonów, ale uwierzcie mi, to się za chwilę zmieni. Kolejna ciekawostka. Podjechaliśmy do bankomatu, a słuchajcie, bankomat zamknięty. Także normalnie zasunięta krata i tyle. Więc idziemy i szukamy kolejnego. Mamy nadzieję, że się uda jakiś znaleźć. Jesteśmy już blisko Gangesu. Jak widzicie, pomimo tego, że nie ma 5 rano, to życie tętni. Wszędzie ludzie, wszędzie handel kwitnie. Tutaj się kupuje takie baniaki i można nabrać sobie wodę z Gangesu i wziąć na pamiątkę do domu. Nie tylko na pamiątkę, ale oczywiście i na tak zwane szczęście, good fortune. No a my cóż, a my jesteśmy znowu w tym samym miejscu, czyli miejscu, gdzie wczoraj kończyliśmy ceremonię. Dotarliśmy nad Ganges. Jak widzicie, ludzi tu sporo. Palą lampiony, żeby oddać światło bogom. Kąpią się rytualnie, a my będziemy szukali naszej łodzi. Dobra, schodzimy teraz na łodzie. Oczywiście na jedną łódź przechodzi się przez inne, więc trzeba bardzo uważać. Teraz widzicie miejsce, gdzie wczoraj odbywały się obrzędy z wody. Tak to wygląda, jak ktoś tu przypływa wieczorem łódką. A my teraz będziemy ruszać w rejs. Najpierw popłyniemy w jedną stronę Gangesu, żeby pooglądać te różne gaty, a później popłyniemy do spalarni zwłok. Tutaj macie te główne schody. I oczywiście nie są to jedyne tego typu schody do Gangesu. One się ciągną wszędzie wzdłuż Gangesu w Varanasi. Jest ich kilkadziesiąt, więc warto o tym pamiętać. Warto pamiętać też, że każde te schody należą do kogoś innego i historycznie i obecnie w wielu wypadkach też. Także jedne są bardziej sławne, inne mniej. Jest 5 takich sławnych miejsc. Jak znajdziemy informacje dokładnie, które, to je wam tutaj wkleimy. Większość budynków, które tu się znajdują, to są stare pałace. Kiedyś Indie były podzielone na 20 regionów, więc 20 władców zawsze chciało mieć tutaj swój pałac. Wiecie, jak ktoś zachorował, ktoś chciał się pomodlić, albo ktoś był już stary i chciał tutaj przyjechać, żeby umrzeć, no to zawsze można było się w tym pałacu zatrzymać całą rodziną. No i właśnie przepływamy koło najpiękniejszego pałacu. Ten pałac nazywa się Bisrama i naprawdę wygląda imponująco. A tutaj wszędzie ludzie kąpią się w Gangesie. Nie wiem, jak oni to wytrzymują. My na pewno nie będziemy próbować. Tutaj macie pałac króla Rajasthanu, oczywiście historyczny, ponieważ obecnie jest to, tak jak zdecydowana większość z tych budynków, hotel. Również wygląda bardzo imponująco. Ciekawe, jak to musiało wyglądać kilkaset lat temu, jak tutaj wszędzie królowie koło siebie mieszkali. Albo pomieszkiwali, może to lepsze słowo. No i wszędzie po horyzont, gdzie widzicie, to są te schody. Schody schodzące do Gangesu. Mamy szczęście, że o 5 rano jest tutaj tak cicho i pusto. No ale jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda podczas obrządków, to zapraszamy na poprzedni odcinek. Niestety koło tych pałacy, jak widzicie, wszędzie śmieci, śmieci, jeszcze raz śmieci. Także o czystości nie będziemy się za dużo wypowiadać, bo za dużo czystości nie widzimy. Raczej te brudniejsze części. No cóż, tak to tutaj jest, trzeba się na to przygotować, ale same te budynki to naprawdę kawał historii. Nie wiem, czy widzicie tutaj
Bardzo dużo ludzi przychodzi o poranku ćwiczyć, nie tylko się modlić. Tutaj na przykład widzicie, jak pan robi taką dziwną, bo dziwną, ale jogę. Tutaj pan też medytuje. Jest coraz więcej tego typu osób. A my sobie spokojnie płyniemy powoli. Pan tutaj nam wiosłuje. Dzięki temu jest dość cicho. No niestety przepływające łodzie już takie ciche nie są. Kolejny pałac nazywa się Raja Ghat. Również zbudowany przez jednego z władców kiedyś panujących na terenach Indii. A tutaj nawet dzieci, które nie bardzo potrafią pływać, przychodzą, żeby kąpać się w Gangesie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj możecie też pojechać na ucieczkę zorganizowaną, ale wtedy na łódkach, jak widzicie, pełno. Mamy prywatną łódkę dla siebie. Pan przewodnik nam wszystko opowiada, co potrzebujemy wiedzieć. Możemy zadać każde pytanie, więc bardzo polecamy to rozwiązanie. A tutaj panie zaraz będą robiły poranne pranie. Jak widzicie, wszystko się dzieje nad Gangesem. Tam się ludzie kąpią, tu pani pierze, tam ktoś wyrzuca śmieci, tutaj ktoś drapie się po tyłku, a zaraz obok ktoś się modli. A tu jeszcze ktoś śpi. Tutaj na górze możecie zobaczyć świątynię. Tak wygląda. Ma ono takie charakterystyczne dla południowych Indii zdobienia, szczególnie jeżeli chodzi o to malowanie. No i te obrządki wyglądają tak, że rano przychodzicie, możecie się wykąpać w Gangesie, obmyć, później wejść do świątyni i od razu pomodlić. Teraz jesteśmy przy pierwszej spalarni. Nie wiem, czy widzicie, ale tam widać takie miejsce, gdzie pali się te zwłoki. I nawet widać tutaj rodzinę, która ma już przygotowane kwiaty, wszystko. I teraz będzie czekała na ten obrządek. Nie wygląda to ładnie. Przyznam szczerze, że wygląda tu bardzo, bardzo brudno. Jeszcze te zwierzęta dodatkowo są lekko przerażające. Ale tak właśnie wygląda ta kultura, więc pokazujemy wam, jak jest. Nie koloryzujemy. Słońce zaczyna wschodzić. Tutaj pan nam dał takiego hinta, że ono bardzo, bardzo szybko wschodzi, więc trzeba je łapać. A my płyniemy już w drugą stronę i popłyniemy do tej głównej spalarni. Dzień dobry, namaste. We are now in Benares. Benares is the one of the oldest city living in the world, and this is the one of the most holiest place in India. Where is the lot of the pilgrims coming from all over India to do the rituals here. When they arrive here, they are going to be take a Ganga shower, because the Ganga is the one of the most holiest water, one of the most sacrificed river in India. They are believed when they reach here, if they are take a deep in Ganga, they are going to be make a purify, clean by themselves. After they will go to the visit of the temple, because this is the city, one of the most spiritual city in India, and this is the city of dedicated of God of Shiva. After that, they will go to the visit of the temple, one of the most important temple, which is the called Kashi Vishwanath temple. That is the known as a golden temple. Kashi Vishwanath temple, that is the means. Kashi is the name of old of the city, that is the mean of the light. Vish means word, Nath means God. So the God from in the word, that is the Inakasi. So that is the one of the most important temple for Hindu religions, where the people are tried to come to visit upon in a life. They are believed if they are going to be take a shower, they will going to be visit in that temple, they will going to be open them the way of nirvana. So should be everybody try to come to visit in that places. And this is the place where is the rising the Hinduism and the culture. So this is the center of the culture from in India. So that's why that is the reason one of the most important temple for Hindu. Thank you.
To był nasz przewodnik. Pan przewodnik jest naprawdę bardzo fajny, ma bardzo dużą wiedzę. Jeżeli szukacie przewodnika po Varanasi, to odezwijcie się do nas i damy Wam od razu namiary na Pana. Pan bardzo dobrze mówi po angielsku, zresztą słyszeliście, więc wszędzie Was oprowadzi, wszystko Wam opowie, wszystko zorganizuje. Polecam. Tutaj widzicie drugą stronę Gangesu. Ona, jak widać, jest obecnie wyschnięta, ale w porze monsunowej ta woda znacznie się podnosi i to wszystko jest zalane. A obecnie widać tutaj, że ludzie jeżdżą sobie na koniach, na wielbłądach. Myśmy się w ogóle wielbłądów nie spodziewali w Indiach. Może to nasza niewiedza, znaczy to na pewno nasza niewiedza. A teraz też jest tak, że bardzo dużo ludzi, żeby zmniejszyć tłok, przepływa na drugą stronę Gangesu się kąpać i stąd biorą sobie łódź, przepływają na drugą stronę i dzięki temu mają więcej spokoju. No i też fajniejszy widok. Jak widzicie tutaj schody, te schody, które dochodzą do murów pałacy, które stoją przy Gangesie, w porze monsunowej, zaraz po monsunie, Ganges jest tak wysoko, że te schody są całkowicie zalane. Z powrotem jesteśmy przy głównej części, znaczy może nie tyle głównej części, ile tej najbardziej znanej gacie, czyli tych schodach. Jak widzicie, pomimo tego, że jest bardzo wcześnie, to już jest bardzo głośno, ludzi też jest dosyć sporo, ale oczywiście zaraz będziemy się przesuwać w to miejsce, gdzie wczoraj odbywała się ceremonia Arti i tam to już w ogóle jest full. Zbliżę Wam. Tutaj jeszcze pałac władcy Jaipuru, oczywiście w przeszłości, zbudowany w XVIII wieku, zaraz koło głównej gatty, gdzie odbywa się ceremonia Ganga Arti. I zanim jeszcze dopłyniemy do tej głównej spalarni, to pokażę Wam świątynię buddyjską. To jest ta świątynia z tym drzewem i ona jest zbudowana jako taka replika świątyni w Katmandu. Jeżeli chodzi o Varanasi z poziomu wody, to bardzo nam się podoba. Każdemu polecamy taki rejsik, szczególnie, że zanim zejdzie słońce, to wiecie, tylko 35 stopni w tej porze. Naprawdę bardzo to miasto zyskuje przy poznaniu z wody, te wszystkie pałace. Jeżeli macie przewodnika, to wszystkim Wam opowie dokładnie o każdym budynku, możecie o wszystko zapytać, także bardzo nam się podoba, cieszymy się, że przyjęliśmy i zdecydowaliśmy się na ten rejsik i też polecamy taki rejsik, żeby on był nie łodzią motorową, bo wtedy jest znacznie ciszej. Dokładnie, natomiast słońce już stało, jak widzicie trochę zaczynamy mrużyć oczy, a to wszystko dlatego, że przez małe błędy w komunikacji zapomnieliśmy wziąć okularów i aparatu z samochodu. Mamy nadzieję, że go tam znajdziemy. Inaczej, musimy go tam znaleźć, bo tam są nasze paszporty. I wszystkie pieniądze. A my już dopływamy do spalarni. To też jest bardzo ciężki temat. My na tym wyjeździe dużo takich podejmujemy, ale na pewno warto poznać też tą część kultury. Widać, że stosy płoną, więc będziemy jak najmocniej starali się nie przeszkadzać nikomu, ale też pokazać Wam, jak wyglądają te obrzędy. Poproszę naszego przewodnika, żeby tutaj więcej nam o tym opowiedział. Mam nadzieję, że się zgodzi, jak wysiądziemy, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że jak widzicie, jest tu bardzo dużo stosów z drewna. Te drewna oczywiście służą do stosów pogrzebowych. Jest tutaj też bardzo dużo szat, jakby te ciała były obdzierane z szat. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. No i też, jak widzicie, zwłoki obecnie są spalane. Tutaj też warto dodać, że osoby, które pracują w spalarni, są to tak zwane osoby niedotykalne, czyli najniższa kasta w Indiach.
Tutaj macie łodzie, które przyjeżdżają. Tam widzicie wszędzie drewno. Tutaj też widać ciało, które jest przygotowane. A my będziemy teraz wchodzić dalej i pan nam opowie trochę więcej. Pan niesie prochy. Te prochy są zawsze wrzucane do Gangesu, no bo wierzy się, że Ganges jest to rzeka matka i tam każdy powinien skończyć. This is the one of the most holiest place here in Benares because of the peoples are believing if someone gonna die, if his body is going to cremate here, them soul go directly to the heaven as like that. And where is the cremation? The bodies is 24 hour. One day more than 300 to 400 cremating to body at this place. And cremate only by the natural food. They don't use matches, folks. No lighter, no fuel, no petrol, no gas, nothing. Just a natural food and the holy fire. Holy fire which is started by God of the Shiva more than 3,500 years ago. And that fire is still on, that fire is never closed. People are used to that fire to make cremation to the bodies. How to do the rituals at this place? When they first to bring to the body, they make a last purification from the Ganga water. Ganga is the one of the most sacrificed, one of the most holiest water in India. When they make a last purification from the water, after they take to the up, putting the stairs to it down to the body. During that time, who comes to the member of the family, they will go to the buy the wood. In upstairs, there is a lot of the shopkeepers who selling to the wood. Because one body is takes wood around 60 to 100 kilograms, which is the cost 7 to 10,000. When they buy the wood, after they will ask to the guy who is working at this burning place, because at this burning place, everybody not can be worked. The guy who is working here, these are the guys that belong from the lower caste and Hindu caste system. Even these are the guys, they are untouchable, the guy. And that is the comes them work by generation. So they will bring the wood from up to make a bed by the wood. Then they take the body, put middle in the wood. Then they will go to take a holy fire. The guy who going to take a holy fire, that guy must be responsible in a family. Suppose that if someone died to the father or mother, who is the bigger son, he will going to take a holy fire. The oldest When son. he's going to be when he's going to be take a holy fire, before he will going to be clean by himself. That means shave the hair, beard, mustache, nail, take off old clothes, take a deep and put the white new cloth, then he will go to take a holy fire. When he will take a holy fire, comes to the body, make a 5 rounds. That means he is going to pray for 5 elements. Because body is made by 5 elements. Body is nothing, just important our the soul. So when they pray for 5 elements, after they put to the fire to start to burn the body. And they don't use any chemical, any fuel, any petrol, any gas, nothing. Just a natural wood and the holy fire and some holy things like sandalwood, butter, honey, milk and flour. When it will start to the burn, they wait until finish burn whole body, because after they take to the ashes and put in the river, back to the another the ghat, take a dip and back to the. That is the way of the rituals at this one of the most holiest place here in Benares, which is the known Manikarnika Ghat. Over the life. Because in our life we travel too much, we try to do everything, we try to get everything. But end of the life, what is the mind, what is the I am, this place teach you exactly. Tutaj widzicie paleniska. Tak jak pan przewodnik wspominał, 300-400 osób dziennie, 24 na dobę. Tam wszędzie widać drewno. To drewno dosyć drogie. Potrzeba naprawdę bardzo wiele kilogramów. Wszystko jest też robione w 100% naturalnie. Tutaj jest waga, na której odmierza się drewno potrzebne do spalenia ciała i później jest układane na stosie razem z ciałem. Tutaj też wszędzie widzicie palące się ciała. To, co z nich zostanie wrzucone do Gangesu. Idziemy tutaj wszędzie obok tych stosów. Teraz będziemy wchodzili bardziej do środka. Tutaj macie kolejne ciało przygotowane i idące na spalenie nad Gangesem. A my wchodzimy do tego budynku.
To jest święty ogień, który został zapalony 3500 lat temu, od tamtej pory cały czas płonie. No i można dostać błogosławieństwo od Pana, który opiekuje się tym ogniem. What's your name? Mikołaj, Good name. thank you. Mogę Wam powiedzieć, że jest tutaj średnio bezpiecznie, więc tutaj lepiej naprawdę mieć przewodnika, który będzie dosyć stanowczy. Tutaj macie miejsce, gdzie kupuje się drewno, wielkie wagi, wielkie konary. No i tak jak wspominaliśmy, jest to taki mały majątek. Trzeba o tym pamiętać. Panowie zrobili się dość mocno natarczywi, także musimy uciekać. Dobrze, że nasz przewodnik jest z nami, ale i tak im to nie przeszkadzało, żeby nas zaczepiać dalej, mimo tego, że daliśmy im oczywiście jakąś jałmużnę, której oczekiwali. Ale tak to jest, słuchajcie, no. To są Indie. Właśnie facet mnie prawie przejechał, dostałem lusterkiem. Słuchajcie, przeżycie naprawdę niesamowite. To nie jest dla każdego, więc nie każdemu polecamy. Jeżeli takie tematy Was interesują albo chcecie je zgłębiać, to jest obowiązkowe miejsce. Ale naprawdę polecam z przewodnikiem, bo bez przewodnika no pewnie nawet nie wejdziecie do tych budynków. Nam się udało wszędzie wejść, ale też nie rozgadywaliśmy się, bo ekipy tam były naprawdę dość mocno natarczywe.